Witajcie. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo często na YouTubie oglądam takie filmiki z serii Primitive Technology. Pewnie znacie, a jeśli nie, no to sobie zerknijcie. Oglądam je mimo tego, że wiem, że jestem często oszukiwany, ponieważ to, co tam się dzieje, jest najczęściej takim inspirującym kłamstewkiem. W okolicy mojej działki jest budowa. Budują drogę. No i jest tam bardzo dużo porozrzucanych takich resztek materiałów budowlanych. Tak sobie przechodząc pomyślałem, a może ja wykorzystam sobie te materiały i stworzę również jakiś taki filmik podobny do tych z serii Primitive Technology. Wymyśliłem, że wybuduję sobie z tych materiałów grilla, którego teraz staram się tutaj naszkicować. Zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie i czy uda mi się zgromadzić na tyle materiałów, aby ten mój projekt był zrealizowany. Wymyśliłem również, że spoiwem, którego użyję do połączenia tych wszystkich elementów, będzie glina. Taka glina z mojej działki. Także myślę, że ten film, który dla Was stworzę, będzie takim typowym przykładem filmu z produkcji Primitive Technology. Zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że ten odcinek również Was zainspiruje, a projekt mniej więcej będzie wyglądał tak. Nawet ten czajniczek, który teraz rysuję, mam. Także myślę, że uda się zrealizować w 100%. I ile czasu mi to zajmie. Ale myślę, że zapowiada się świetna zabawa. Na tej budowie widziałem takie płyty chodnikowe, cegły, takie łuki specjalne. Także myślę, że wszystko uda mi się zebrać i stworzyć właśnie to, co udało mi się tutaj naszkicować. Także zapraszam do oglądania. Mam już nawet pomysł, gdzie ten grill będzie umiejscowiony. Prawdopodobnie zapowiada się najdłuższy film na moim kanale. Mam nadzieję, że to wytrzymacie i zostaniecie ze mną aż do końca. Zapraszam Was serdecznie na ten film. Takiego oto grilla spróbuję wybudować z gliny oraz znalezionych materiałów budowlanych. Projekt nie jest duży, ale muszę Wam powiedzieć, że strasznie mnie to wszystko ekscytuje. Zaczynam. Oczywiście musicie wiedzieć, że nim zabiorę sobie na przykład takie oto płyty chodnikowe, wcześniej zapytałem, czy mogę je zabrać. Uzyskałem odpowiedź twierdzącą, więc wszystko jest legalne. Tutaj na przykład są rozrzucone, właściwie porozbijane takie łuki, które również mam zamiar wykorzystać w moim projekcie. Na początek lokalizacja. Zobaczcie, tutaj mam takie stare ognisko. Kiedyś go tutaj zrobiłem, ale po prostu już mi się znudziło. A grilla mam zamiar postawić tutaj w takim dosyć brzydkim, zaniedbanym kąciku. Myślę, że idealnie się to wszystko tutaj wpasuje. Oczywiście nie będzie to jakiś piękny projekt, taki wyszukany, ale mi osobiście chyba będzie się bardziej podobał niż to stare ognisko. Pierwsze, co muszę zrobić, to usunąć warstwę ziemi, ponieważ jest to takie lekkie wzniesienie. No i tutaj właściwie pasowałyby jakieś schody, ale myślę, że jeśli wykonam taką wnękę,
idealnie wpasuje się tutaj ten właśnie mój grill. Wykorzystam również glinę z tego wykopu, ponieważ w tym miejscu na pewnej wysokości jest właśnie taka glina, którą myślę, że uda wykorzystać się jako spoiwo. Tylko gdzie to wszystko wywieźć? Takie mam rozterki, ale myślę, że coś wymyślę. Ta wnęka będzie tak głęboka, aby swobodnie mogła się tam zmieścić taka standardowa płyta chodnikowa i nie wiem, no ze 3 taczki chyba będę musiał wywieźć właśnie tej ziemi. Także no chyba się napracuję. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w jeden dzień, ale będę się starał. Jak widać, dosyć łatwo wykopuje się tą ziemię, więc jest sukces. Wnęka już właściwie jest gotowa. Jeszcze tutaj kilka centymetrów sobie odetnę, ponieważ jeszcze tutaj nie wchodzi taka właśnie standardowa płyta chodnikowa, ale już blisko. To jest już ostatni etap ściągania tej darni. Potrzebna jest do tego jedynie taka ostra sztychówka, ale przed wykonaniem tego zadania odpowiednio sobie ją naostrzyłem, także widzicie, jak fajnie wchodzi w ziemię. Widać również, że tutaj jest taka dosyć dobra ziemia, tak zwana wierchówka. Glina, która będzie mi potrzebna, znajduje się troszkę niżej. Sam jestem ciekaw, ile tej gliny będzie mi potrzebne, ponieważ jeszcze nigdy nie realizowałem takiego projektu. Jest to dla mnie taka zabawa. Na filmach z cyklu Primitive Technology pewnie widzielibyście pana albo panią, która kopie to wszystko, no nie wiem, jakimś kamieniem, czy też jakąś taką siekierką zrobioną z kamienia i patyka. No ale wiadomo, że to jest ściema. Ja was oczywiście nie okłamuję. Robię to tak, jak podpowiada mi intuicja. Pewnie popełnię mnóstwo błędów, ale w sumie człowiek uczy się właśnie na własnych błędach, a potem i tak umiera głupi. Zapełniam już w tej chwili 4. taczkę i muszę wam powiedzieć, że już się zmęczyłem. A wyobraźcie sobie, jak męczy się jedna osoba albo nawet 2 osoby, które budują sobie jakieś tam 100 razy większe projekty w tych filmach z cyklu Primitive Technology, ponieważ oni tam budują różne domy w lesie, różne wille z basenem i tym podobne. A ja robię zwykłego grilla. No, wnęka już właściwie gotowa. Jeszcze zrobię sobie tu takie równe kąciki, aby wszystkie elementy mojego grilla tutaj wpasowały się idealnie. Myślę, że gdybym nie robił tego grilla, można by tutaj zamontować jakieś schodki i wtedy w tym miejscu byłoby takie fajne wejście na moją działkę. No ale póki co na działkę wchodzę z innej strony, a tutaj będzie mój projekt. No, tak fajnie to w sumie wyszło. Najlepiej robi się to buciorami. Nie wiem, czy jest to widoczne, ale tutaj już na samym dnie jest taka prawdziwa glina, taka jasno-brązowa, która idealnie, wydaje mi się, będzie nadawała się do stworzenia spoiwa. Jak wiecie, piece na przykład kaflowe wykonuje się właśnie z takiej specjalnej gliny. No i one stoją bardzo długo, więc mam nadzieję, że mój grill również postoi.
Wnęka jest już gotowa, więc zabieram się za stworzenie zaprawy. Wsypałem tutaj do tego wiadra gliny. Łopatą staram się to rozdrobnić na jak najmniejsze cząsteczki. Tak jak tutaj widzicie. Z takich drobniejszych ziarenek lepiej będzie robiło się później taką zaprawę. No i teraz wystarczy dolać wody. Nie pytajcie mnie, ile tej wody trzeba dolać, ponieważ ja sam nie wiem. Robię to wszystko bardzo intuicyjnie i jest to dla mnie nowe doświadczenie. Gdyby zapytać Zduna, jak powinna wyglądać taka zaprawa, on zapewne odpowie, że powinna być odpowiednio tłusta. Ale co to znaczy, naprawdę nie wiem. Zobaczcie, mam taką tutaj już chyba właściwie gotową zaprawę. Staram się ją jeszcze wymieszać. No i mam nadzieję, że ta tłustość tej gliny jest na odpowiednim poziomie. Wydaje mi się, że nie jest ani rzadka, ani zbyt gęsta, czyli chyba, jak na moje oko, można murować grilla. Jak dostrzegliście zapewne w projekcie, na samym dole zaplanowałem taką wnękę na drewno. Fachowo powinno się tutaj wylać taką betonową wylewkę, a jak widzicie, ja dałem tylko i wyłącznie taką starą płytę chodnikową, którą jedynie starannie udeptałem, by była stabilna. Szczeliny uzupełniłem takim kruszywem, które również pozyskałem z pobliskiej budowy. Panowie wyrazili zgodę, żebym sobie nabrał takie oto wiaderko. Pewnie wszystkiego tego nie wykorzystam, ale być może przyda się to do innego projektu. Zobaczymy. Na tą chwilę wysypuję sobie tylko tutaj w te szczelinki. Troszkę wyrównam i jeszcze troszkę tam do tyłu. Tu bez ceregieli posypię już z wiaderka. No i teraz czas na ścianki nośne do takiej półki, która będzie nad tym składzikiem na drewno. Tutaj tradycyjnie wykorzystałem 2, 4, 6, 12 takich oto cegieł. No i już połączyłem je tą moją glinianą zaprawą. Robię to bardzo oszczędnie, ponieważ nie jestem pewien, czy tej zaprawy mi wystarczy. Jeśli nie wystarczy, będę musiał dorobić, a jest to dosyć ciężka robota, ponieważ tą glinę trzeba raz wydobyć, potem rozdrobnić, dolać wody, no i wymieszać. A że nie mam takiego mieszadła fachowego, muszę to robić zwykłym patykiem i uwierzcie mi, że jest z tym dużo roboty i człowiek naprawdę się zmęczy. Praca budowlańca to naprawdę kawał fachu. Ja nie jestem budowlańcem z wykształcenia, co zresztą widać na moich filmach. Robię to tylko i wyłącznie dla zabawy. No ale naprawdę szanujcie pracę budowlańców. Powierzchnię na tych złączeniach na koniec najlepiej wygładzić sobie rękawicą. Jest to nawet przyjemne, a potem estetyczne. Przydałaby się jeszcze poziomica i taki gumowy młotek, no ale niestety nie posiadam. Ściany nośne pod półeczkę już gotowe. Dlatego mogę umieścić tutaj taką właśnie szeroką płytę betonową,
którą również oczywiście pozyskałem z budowy. I zobaczcie, ta płyta siadła w tym miejscu właściwie co do centymetra, co mnie cieszy najbardziej. Kolejny etap to już palenisko. Podstawą tego paleniska będzie taka kwadratowa, betonowa płyta, którą umieściłem na tej szerszej i na niej ułożę kolejne cegły. Tutaj jeszcze chcę Wam pokazać, jak uzupełniłem takimi łukami szczelinę, która tam pozostała między tą długą, ale niezbyt szeroką półeczką. No i tak to wygląda. A sama wnęka na drewno wygląda w taki sposób. I teraz będę stawiał kolejne piętra mojego pieca. Tutaj niewiele trzeba mówić. Posłuchajcie zatem takiego fajnego, charakterystycznego mlaskania gliny. Czas teraz na łuczek, który również tam starałem się uwzględnić w projekcie. W sumie nie wiem, jaką on będzie spełniał funkcję. Być może tylko ozdobną, chociaż też i praktyczną, ponieważ jest tam więcej przestrzeni do wkładania drewienka. No i myślę, że taki łuczek jest całkiem fajny. No dobrze, to znowu możecie się podelektować mlaskaniem gliny oraz otarciami szpachelki.
Palenisko już właściwie gotowe. Teraz tylko muszę założyć zbrojenie, żeby móc postawić taką ściankę z przodu, aby to wszystko było ładnie pozamykane. Tutaj w tych górnych partiach używam innego rodzaju gliny. Jest ona bardziej rzadka, ale używam jej więcej, dlatego możecie podelektować się jeszcze raz tym charakterystycznym dźwiękiem. Na koniec jeszcze zbrojenie, które będzie miało za zadanie przytrzymanie kolejnego pięterka już takiego kominu z cegieł. Mam nadzieję, że wszystko się fajnie uda. Trzeba tylko mocno docisnąć i uzupełnić kolejną warstwą gliny. Moi drodzy, udało się. Zobaczcie, tak prezentuje się mój grill z odpadów budowlanych oraz z gliny. Tutaj jest miejsce na ten czajniczek, który również widzieliście w projekcie. Można tutaj również umieścić jakiś ruszt, ewentualnie patelnię. Mam kilka takich cegłówek, które umieszczę sobie tutaj luzem na tej górze i będzie wtedy można regulować tak jakby średnicę tego otworu, ale to już później. I w taki sposób zakończyłem pracę z moim piecogrillem. Muszę Wam przyznać, że sprawiło mi to bardzo dużo radości i jestem w sumie zadowolony. Jeszcze raz Wam go pokażę. Tutaj od góry. Tutaj jest miejsce na ruszt, patelnię albo czajniczek. Tutaj jest wnęka na drewno, a tutaj palenisko, gdzie będę wkładał drewienko. Z boku prezentuje się mój piecyk w taki sposób. No a z tyłu w taki sposób. Na ile oceniacie trwałość tego grilla? Prawdopodobnie pod wpływem warunków atmosferycznych co jakiś czas będę musiał uzupełniać tutaj ubytki w glinie, no ale jestem na to przygotowany. No i zobaczcie, tak grill prezentuje się już wyposażony w drewno, rozpalony. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Taki przyjemny ogień się tam wydobywa. No i można sobie zrobić herbatkę w takim oto czajniczku. I uwierzcie mi, że woda w tym czajniku zagotowywuje się o wiele szybciej niż na przykład na kuchence gazowej, takiej domowej. Ale fajna zabawka. Już nie mogę doczekać się pierwszych kiełbasek na tym grillu, albo na przykład jajecznicy z grzybami na patelni. No a tutaj dowód na to, że woda bardzo szybko się zagotowała. Specjalnie umieściłem tutaj czajniczek z gwizdkiem, abyście mi uwierzyli, że
to wszystko działa jak należy. Zabawa przy budowie tego piecyka była naprawdę wyśmienita. Polecam wszystkim. A muszę Wam powiedzieć, że ja mam w głowie już kolejne projekty. Muszę tylko znaleźć odrobinę czasu. Dziękuję Wam ślicznie, jeśli dotrwaliście do tego momentu i do kolejnego filmiku. Cześć!